Event Halloween 2024. Zdecydowanie najlepiej dopracowany event wszechczasów w grze Polish Car Driving. Mamy tutaj masę detali, choć i może sposób brania w nim udziału, sposób zdobywania, sposób grindu na tym evencie jest podobny jak we wszystkich innych, to mimo wszystko mi się wydaje, że akurat ten event Halloweenowy 2024 jest dopracowany najlepiej. Ja jestem Bartol i dzisiaj pokrótce przedstawię wam ten event. Pierwsza ważna rzecz, zanim zapytacie się w ogóle, gdzie jest event, choć pewnie wiecie to, bo ten film wchodzi w czwartek jak zwykle, a ja to nagrywam we wtorek. Mamy tutaj ikonkę dyni i tutaj mamy wszystkie najważniejsze informacje. W razie gdy macie tutaj język angielski, nie wiem czy muszę tłumaczyć w ogóle takie rzeczy, ale musicie kliknąć Escape, przejść na drugą zakładkę Settings i tutaj gdzie macie Language zmieniacie sobie z English Original na Polish. Wychodzicie Escape'em ponownie i macie język polski wszystkiego, jednocześnie tej wiadomości na dyniach. Witaj w wydarzeniu Halloween. Jak zwykle przygotowaliśmy 2 limitowane pojazdy, które możesz dostać za specjalną walutę. To wydarzenie przynosi wiele z nowych sposobów na zdobycie nowej waluty, wzmacniacze, turna specjalna waluta i wiele wydarzeń na serwerze. Zmieniono również domyślną metodę zarabiania, dając każdemu możliwość wyboru pakietu, który chce dostarczyć. Podobnie jak w wydarzeniu Halloween 2022 istnieje strefa zagrożenia, w której jeśli zostaniesz złapany podczas wysokiego poziomu zagrożenia, zostaniesz ścigany przez różne anomalie. Tak to tu wygląda. Co do tych wzmacniaczy, boostery pozwalają ci zdobyć więcej dyni. Można je uzyskać od czarodzieja na festiwalu Halloween. I tutaj pewnie ile będzie aktywny taki wzmacniacz i czy w ogóle jest aktywny. No, aktualnie nie jest. Halocoiny pozwalają na zakup wzmacniaczy. To jest ta druga waluta generalnie, bo normalnie są dynie, tak jak widzicie, ja tych dyni mam już 600. Możesz je zarobić na specjalnych wydarzeniach, które zostaną ogłoszone na czacie. Dropy UFO są teraz nieaktywne. Właśnie będą UFO drops, to będzie mi się wydaje działać na zasadzie takiej jak Mikołaj sobie latał na evencie świątecznym. Akurat jeśli chodzi o to UFO, to jest bardzo duże generalnie pole manewru, można i halocoiny zrzucać i dynie, zależy co tam decydujemy. Jak widzicie, właśnie przejeżdżamy przez taki ogromny park tutaj i tutaj jest strefa skazana, chciałem powiedzieć, skażenia i tak wygląda tutaj cały event. Mamy takie rondo i teraz stąd pewnie będą wylatywać UFO dropsy, ale no to jest tylko moja teoria. Mamy tutaj stragany w stylu takiego Halloween, oczywiście 2 nowe pojazdy, do których przejdziemy za chwilę. Tutaj mamy oddział badawczy. Pytanko, czy coś tutaj w ogóle się będzie robić, czy coś tutaj się robi teraz? Chyba nie, na pewno są tutaj koledzy z Backrooms i aktualnie są badane toksyny tutaj z tej rzeki, z tej Odry. Nie wiem, dostaniemy jakiś ogólnie wynik, co z tego wszystko wyszło, nie mam pojęcia. Tutaj mamy wampirka takiego, też on tutaj nic za bardzo nie wnosi do rozgrywki. Zanim jeszcze samochody, to jeszcze jedna bardzo ważna osoba, czyli Wizard, który jest tutaj w domku na wzgórzu. Domek taki amerykański chyba, bym mógł stwierdzić, ale może nie. I tutaj generalnie będziemy mogli zamieniać te halocoiny na boostery. Halocoiny możemy już zbierać, a boostery będziemy mogli kupić dopiero 1 listopada. Tu jest w ogóle cmentarz, są nagrobki, są to takie fajne latarnie. Jak widzicie, ta rzeka tutaj zakręca i możecie wpaść też tam w razie czego. Także trzeba uważać, ponieważ generalnie jeśli chodzi o te anomalie, no to ja zostawiam wam sekcję komentarzy, co spotkaliście, co widzieliście, bo chyba tych anomalii jest też z dnia na dzień coraz więcej. I tu mamy tak zwanego bezgłowego jeźdźca i od niego bierzemy wszystkie paczuszki. Możemy też zrobić tutaj wymianę, ale to na razie nie jest dostępne. I wzmacniacze i halocoiny to trzeba gadać z Wizardem, czyli niby jest tu dużo dialogów, ale tak naprawdę interesuje nas tylko jeden. Mamy do wyboru 3 paczki, mały, średni, duży. Aktualnie najbardziej opłacalną jest paczka duża. Można ją dostarczać też aktualnie do 3 lokacji. Do Malechowo z numerem 30, do Płowino 3, jeśli dobrze pamiętam, tam jest szkoła, i do Domasławice z domku z numerem 1. Ale jeszcze mamy tutaj paczkę małą, którą można dostarczyć do Starego Jarosława i nie wiem szczerze gdzie jeszcze. Raz tylko ją wziąłem i dostałem akurat Stary Jarosław, także to już możecie sprawdzić sami, ale ona jest słabo opłacalna. Średnia paczka, która też nie jest za bardzo opłacalna, ją dostaje się sławno tam gdzieś na tą nową część, dosłownie gdzieś na koniec, i też do Darłowa. Darłowo to jest akurat pierwszy domek i o której przed chwilą już wspominałem. Dostaliśmy tutaj busiki, jest i masa dyń. W fajnym klimacie się tutaj wszystko to odbywa. Właśnie pytanko, czy coś tutaj gdzieś jest, może jakiś easter egg czy coś? No nie wiem, może wiecie, może mi napiszecie w komentarzu. Także oczywiście pojazdy. Majestatyczny 55E. Chyba tutaj nie zrobili customowej translacji. Magnetyczny Tor Q. Także zacznijmy od
pojazdu, który pojawił się najpierw, czyli Majestic 55E. Za 500 dyń jest to oczywiście Mercedes W211 pod maską V8 z kompresorem, prawdopodobnie 5,4 litra, to jest chyba wzorowane na wersji AMG. I tutaj generuje 439 koni mechanicznych, prędkość prawdopodobnie zablokowana elektronicznie na 250 km na godzinę, napęd na tył i biegów 5. Tak wygląda on z tyłu, mamy emblemat 55E, przyciemnione szyby, automatyczną skrzynię biegów, ekran jakiś multimedialny, chociaż ja wiem, czy tu już mogło być odpalone Spotify na tym ekranie. Tutaj start też możemy się trochę dowiedzieć, tak wyglądają ogólnie wskaźniki, tu jest wskaźnik paliwa i temperatury. Prędkościomierz wyskalowany do 320 km na godzinę. Obrotomierz, jest tutaj V8 kompresor i zegarek. W sumie ciekawe, czy ten zegarek działa, bo z tego co wiem, te wszystkie liczniki tutaj w środku działają. Tak, pierwszy pojazd w PCD, któremu działają liczniki. Oczywiście poza Oplem Corsą adminów. Z tyłu wygląda tutaj tak, jest to chyba wersja 4-osobowa z tego co widzę. Torque Magnet, czyli pojazd wzorowany na Dodge Chargerze SRT. Pojazd za 1250 dyń, czyli jest to Hellcat, który ma silnik 6.2 V8, również jak Mercedes z kompresorem i razem to generuje 707 koni. No, potężny wynik, jest to na pewno najmocniejszy samochód w Polish Car Driving i jednocześnie pewnie też najwięcej pali. Skrzynia automatyczna 8-biegowa, napęd na tył i uwaga, waży on lekko ponad 2 tony. 1250 dyń. Szczerze nie dziwię się, jest to całkiem nowy samochód, bo go chyba produkują aż do teraz. No, jest to potężny amerykański wytwór. W środku wygląda to chyba ładniej niż w Mercedesie. Mercedes ma taką może klasę, bo on wygląda na takiego slipera, bo tak on wygląda jak taki typowy samochodzik, właśnie prawdopodobnie wasz sąsiad go ma lub ktoś po prostu z drugiego końca ulicy. I to jest taki slipper, bo on tak naprawdę ma tutaj V8 z kompresorem. No tutaj Dodge już sam w sobie wygląda groźnie. Mamy tu oczywiście takie półkubełkowe fotele, widzę tutaj wentylowane. Co, mamy tutaj automacik, ekranik multimedialny, klimatyzację, odpalanie bezkluczykowe, choweczki ładne, tu podłokietniki. Jedyne czego brakuje to zrobić tutaj test tego. Czy plastiki skrzypią, nie? Zobaczmy sobie, zaglądnijmy sobie w tarcze jeszcze licznikowe. Proszę bardzo, licznik oczywiście w milach, takie ładne, niebieskie one są. Licznik wyskalowany do 200 mil na godzinę, czyli w sumie ponad 300 km, podobnie jak w Mercedesie. No i obrotomierz, nie ma tutaj wskaźników, to prawdopodobnie normalnie by był ekran, na którym by były takie dane jak temperatura oleju, czy tam poziom paliwa. Z tyłu to wygląda tak, to już chyba jest wersja normalna, 5-osobowa. No, tak to tutaj wygląda. Jeszcze wam może przedstawię, co ma zostać ogólnie dodane do tego eventu. Dokładnie dzisiaj, czyli wtedy, gdy to nagrywam, czyli 29 października, zostały tutaj dodane halocoiny. 1 listopada mają zostać dodane te UFO zrzuty jakieś. Właśnie u tego Wizarda będzie można już chyba zgarniać te boostery. 6 listopada, 3 dni przed zakończeniem eventu, będzie dostawa ciężarówką, jakieś dodatkowe questy dla większej ilości dyń. 9 listopada o 8 wieczorem będzie zakończenie eventu i będzie 1 tydzień na zamienienie dyń na pieniądze. I generalnie teraz wygląda to tak, za małe dostawy są teraz 2 dynie, a za duże dostawy dostaje się tak 6-7 dyń za Domasławice i 7-8 Malechowo. Nie jest tu napisane co prawda ile jest za Słowino, ale chyba 7 można tam dostać. Dodano serwerowe eventy pozwalające zbieranie halocoinów. Teraz tutaj polecają patrzeć na czat lub czekać na powiadomienie, czyli tu na razie chyba nic nie było, chociaż nie wiem, no bo troszeczkę się oderwaliśmy, że tak powiem. Domasławice 1, z tego co wiem to oczywiście już jacyś gracze mają Chargera, niektórzy pewnie już mieli Chargera, nie wiem, drugiego dnia czy coś takiego, bo chyba ciężko uzbierać tyle dyń pierwsze 24 godziny. Pamiętajcie, zawsze jak ktoś jest szybszy od was, to pamiętajcie, oni mają Chargera, wy macie życie, nie? Także my dostarczymy sobie tą paczuszkę do Domasławice 1. Teraz aktualnie oczywiście grindowanie eventowe się zaczęło. Nie wiem jak to wygląda na publicznych serwerach, nie mamy jakoś odwagi tam wejść. W ogóle dlaczego uważam, że ten event jest może nie najlepszy, ale najlepiej dopracowany? Wszystko działo się w czasie rzeczywistym. Gdy licznik doszedł do końca, serwery nie zrestartowały się, tylko w czasie rzeczywistym otworzyła się brama. Następnie, bo pierwszy pojazd był godzinę po rozpoczęciu eventu ujawniony, a drugi pojazd był 2 godziny po rozpoczęciu eventu ujawniony. Wszystkie te 3 godziny działy się w czasie rzeczywistym, nie było ani jednego restarta serwerów generalnie i to mnie bardzo ogólnie ucieszyło. I też momenty, w których te samochody były ujawnione,
była taka bardzo fajna animacja przedstawiona, więc to naprawdę dużo pracy musiało tutaj być włożone. Milion rzeczy, które mogło się popsuć podczas takiego procederu, ale wszystko chyba poszło zgodnie z planem. Bardzo mi się podobał generalnie wstęp do tego eventu, jak on się ogólnie rozpoczął. Bo nie kojarzę, żeby tak było na evencie zimowym. Jeśli tak by było, to na pewno bym to pamiętał. No i generalnie co, mamy tutaj Halloween Night Festival Party. Serdecznie zapraszamy na festiwal halloweenowy w Grzybnie, obok ronda do zdobycia 2 limitowane pojazdy z atrakcyjnymi specyfikacjami. No, także teraz wiecie, bo chyba tam nie było napisane, gdzie jest event, to teraz już wiecie. No i jeszcze pokażę wam, jak wygląda, jak można zdobyć bardziej halocoiny. Jest to w postaci takiego losowego eventu. Jak widzicie, polega to na takim mini parkurze wśród jakiejś magmy, czy tu już lawy bardziej. I musimy doskoczyć do takiej skrzyneczki, gdzie następnie odbieramy sobie, w moim przypadku akurat 2 halocoiny. No i ten cały incydent powstał tutaj przez rozbicie statku UFO, także naprawdę fajna sprawa. Też jakiś dymek się tutaj wydobywa, jest ładnie. A tak tutaj wygląda cała pogoda, bardziej mgła, bardziej niebo podczas deszczu, bo w deszczu się samym nic chyba nie zmieniło. Jak widzicie, mgła ma mega klimat, taki być może halloweenowy. Jest bardzo tutaj mocna, bardzo strasznie mamy tu ograniczoną widoczność. Widzimy tylko gdzieś tam krzaczki, które jakoś się śmiesznie odbijają. Widzieliśmy, jak się zdobywa halocoiny. Halocoiny będzie można przerabiać wkrótce. Widzieliśmy, jak się dostarcza dynie. Także myślę, że jesteście usatysfakcjonowani. Teraz zapraszam na PCD grindować, oczywiście w miarę możliwości. Też pamiętajcie, nie przesadzajcie, nie siedźcie całymi dniami, nocami. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, suba. Jeśli chcielibyście mnie szerzej wesprzeć, możecie zakupić wspieranie kanału, za które macie specjalne bonusy. Zapraszam na Discorda. No i co? Na dziś to tyle. Cześć!